Siemanko, witam Was na moim kanale. Dzisiaj długo oczekiwana kamerka z dwoma obiektywami. Jeden obiektyw statyczny, czyli nieobrotowy, a drugi obrotowy. Dzisiaj pokażę Wam recenzję z tej kamerki. Więc jeżeli jesteście zainteresowani, zapraszam do oglądania. I teraz tak, oczywiście kamerka, tak jak wspomniałem, posiada dwa obiektywy. Ten pierwszy obiektyw jest nieruchomy, natomiast oczywiście całą kamerką możemy sobie obracać, czyli tutaj macie mocowanie kamery. Jeżeli przymocujecie, to też możecie sobie obrócić kamerką w ten sposób. Więc tutaj oczywiście możecie ustawić to w różnej pozycji. Oczywiście uchwyt umożliwia mocowanie do podsufitki, jak również do ściany. Więc w dwóch płaszczyznach możecie sobie tą kamerkę mocować bez problemu. Dodatkowo kamerka posiada dodatkowe podświetlenie i diody IR. Możecie włączać i wyłączać te dodatkowe podświetlenie. Podświetlenie może się załączać podczas wykrycia ruchu. Zresztą sami zobaczcie teraz. Jak widzicie, mamy tryb czarno-biały. Możemy sobie tutaj zmienić czas oświetlenia, czyli jeżeli kamerka nas wykryje, może na przykład 10 sekund świecić światłem. Jak upłynie 10 sekund, ponownie przejdzie w tryb czarno-biały. Tak, czyli czułość średnia. I teraz pokazujemy się w obiektyw kamerki. I jak kamerka nas wykryje, automatycznie zmienia na tryb kolorowy. To też widać. A jak wyłączymy podświetlenie, wtedy macie tryb nocny, cały czas czarno-biały. Możemy oczywiście też wyłączyć podświetlenie. Uruchamiam tryb normalny i wtedy kamera będzie zawsze w trybie nocnym, jeżeli oczywiście będzie zmierzch. Nie będzie włączała podświetlenia dodatkowego. Albo możemy włączyć białe światło i wtedy jak zachodzi zmierzch, to zawsze jest tryb kolorowy. Kamerka również posiada slot na kartę pamięci. Obsługa do 128. Uważam, że w tego typu kamerkach 64 nawet w zupełności wystarczy, ale to wszystko oczywiście zależy, jak długo chcecie przechowywać te pliki. Natomiast kamerka posiada też śledzenie człowieka, czyli nie każdego ruchu, a człowieka, tak? Czyli jeżeli włączacie śledzenie, to nie wyskakuje Wam komunikat, że humanoid zostanie wyłączony, tylko tak naprawdę ta kamera posiada normalne śledzenie człowieka. Czyli jeżeli będzie przechodził kot pies, teoretycznie nie będzie śledzić, natomiast czy też będą się ruszały liście, bo niektórzy oczywiście mają kamery jeszcze starszego typu, gdzie nie mają algorytmu wykrywania ludzi i wtedy nawet jeżeli liście poruszają się, to kamerka wykrywa. Tutaj nie. Tutaj normalnie powinno być tak, że jeżeli człowiek się pokaże się obramówka dookoła człowieka, jeżeli to włączycie i tylko i wyłącznie wtedy zacznie śledzić. Natomiast bardzo często Wam powtarzam, że te algorytmy wykrywania człowieka też, że tak powiem, jeżeli przychodzi zmierzch, dużo gorzej działają. I może się zdarzyć, że wtedy na przykład drzewo będzie wykrywać jako człowieka. I to niestety, ale praktycznie we wszystkich kamerkach, które mają algorytmy wykrywania ludzi, może się tak zdarzyć. I tutaj możecie zmieniać czułości. Nie zawsze to pomaga. Można ewentualnie obszar wyznaczyć, ale też nie w wszystkich kamerach ten obszar działa. To są tańsze kamerki i tutaj też nie ma co wymagać na przykład od takich kamer, że te obszary, które tam będziecie wyznaczać, będą działały w 100%. No niestety nie. Jeżeli chcecie, żeby to działało, te obszary i algorytmy wykrywania człowieka, to na przykład w kamerze tej oczywiście to działa. Ale jak widzicie, cena też robi swoje. Czyli tak, mamy w tej kamerce dwa obiektywy. Możemy zamontować kamerkę w danym miejscu, żeby ten obiektyw cały czas patrzył, załóżmy na furtkę, a ten obiektyw włączyć śledzenie ludzi i nawet jeżeli ta kamerka podąży za kimś, to tak czy inaczej ten obiektyw będzie cały czas śledził. Zresztą sami zobaczcie. Jak widzicie, mamy tutaj dwa obiektywy i na razie nic się nie dzieje, jak sobie chodzimy, ale możemy sobie jednym z nich obracać. Zobaczcie, w tą stronę, w tą stronę. Natomiast drugi stoi w miejscu, więc bez problemu możemy sobie włączyć śledzenie postaci. Aby to zrobić, przechodzimy tutaj, następnie często śledzenie i włączamy śledzenie. I teraz zobaczcie, jak kamera reaguje. Bardzo szybko śledzi. Zobaczcie. Bez problemu mogę sobie szybciej iść
Niektórzy mówią, że jeżeli szybciej się idzie, to kamera nie zadąża. Natomiast ta kamerka bez problemu możemy sobie iść szybszym krokiem i bez problemu zadąża za nami. Poza tym, jak widzicie, bardzo ładny obrazik jest z tej kamerki i śledzenie jest zarówno w pionie, jak i w poziomie. Zobaczcie, nawet podchodzę bliżej, wchodzę dalej, a jak widzicie, ta jedna kamera cały czas śledzi miejsce obserwowane i to jest bardzo fajne. Tutaj jeszcze możemy oczywiście ustawić czułość, natomiast średni jest w zupełności wystarczające. I jeszcze jedna rzecz, a jeżeli chcemy, żeby kamera wracała do tego punktu obserwacji, no musimy tutaj ustaw pozycję obserwacji. Ustawiamy i teraz możemy włączyć śledzenie. Włączamy i zobaczcie, kamerka nas śledzi. Tak, tutaj. Ona nie jest 360, więc dojdzie do pewnego punktu i będzie musiała wrócić z powrotem do miejsca obserwacji. 10 sekund czekamy i kamera wraca z powrotem do punktu. Jak widzicie, jest. Tak to właśnie działa. I jeszcze jedna rzecz. Ten górny obiektyw też nie ma na przykład wykrywania ludzi. Tylko i wyłącznie ten dolny obiektyw może wykrywać i na przykład wydobywać alarmy. Czyli jeżeli włączycie sobie jakiś alarm, ustawicie sobie jakiś alarm, czyli jeżeli kamera kogoś wykryje, może wydobyć z siebie dźwięk, może też powiadomić Was na telefon, to tylko i wyłącznie ten dolny obiektyw. Ten górny nagrywa ciągle, ale nie alarmuje Was. Czyli dlatego najlepiej ustawić sobie w tej pozycji, czyli dwa obiektywy w jedno miejsce patrzą, ten zauważy, wykryje, jak również powiadomi, a ten będzie cały czas nagrywał, więc jeżeli ta kamerka podąży za kimś, ten cały czas będzie monitorował dane nasze miejsce, więc nie tak łatwo oszukać taką kamerkę. Natomiast wybór należy do Was. Jeżeli będziecie chcieli sobie ustawić tak, że ten obiektyw będzie nagrywał cały czas dane miejsce, a ten obiektyw będzie skierowany na przykład w to miejsce, też można tak zrobić. Natomiast trzeba mieć na uwadze fakt, że ten nie powiadomi Was o jakimś wykryciu jakiegoś człowieka, czy też nie wydobędzie z siebie żadnego alarmu. Zresztą zobaczcie sami. Możemy też ustawić inteligentny alarm, sygnał dźwiękowy urządzenia, wybieramy sobie i tutaj może być: wszedłeś w obszar, uwaga, obszar monitorowany, to miejsce strzeże pies, prywatność, mam tak dalej. Dzień dobry, widzę Cię, ustawmy sobie to i sprawdźmy, jak to działa. Mamy nasze kamerki i zobaczcie. Idziemy najpierw zobaczyć tą pierwszą kamerkę. Kamera nas widzi, ale nie wydaje żadnego komunikatu, bo tak jak wspomniałem, ta kamera tylko i wyłącznie nagrywa w trybie ciągłym. Ona nie nagrywa w trybie wykrycia ruchu. A zobaczcie, tylko pokaże się w to miejsce, na tą drugą kamerkę. Dzień dobry, widzę Cię. Od razu wydobył się komunikat. Tak to działa. Oczywiście możemy sobie włączyć obramówkę jeszcze. Zaawansowany pokaż trasę. I teraz widać od razu też różnicę. Zobaczcie. Ten obiektyw mniejszy, który jest na stałe, nie pokazuje żadnej obramówki dookoła człowieka, czyli on nagrywa tylko i wyłącznie w trybie ciągłym. Dodatkowo kamerka ma możliwość połączenia po kablu, tak? Czyli po skrętce możecie ją połączyć, ale jak widać po antenkach możecie też ją po Wi-Fi połączyć bez problemu. Ja na dworze połączyłem ją po Wi-Fi, więc bez problemu, jak widzicie, to działa. I dodatkowo oczywiście bardzo dużo osób pyta zawsze mnie, czy są komunikaty w języku polskim. Oczywiście, że są. Wszystkie kamery, które działają na aplikacji IC, ja osobiście robię do nich oprogramowanie, dlatego też są w języku komunikaty polskim. I co najważniejsze, jak już kiedyś pamiętacie, taką kamerkę też mówiłem, że będzie ona do wygrania. I oto jest do wygrania. Tak jak już wspominałem, dla nas robiono właśnie tego typu kamerkę. Tą wziąłem tylko na testy i właśnie ta kamera będzie do wygrania.
A co zrobić, żeby ją wygrać, to za chwilkę, bo najpierw jeszcze opowiem o komunikatach. Komunikaty są w języku polskim, a przy okazji też wgrałem komunikaty w języku polskim do tej kamery. Więc jeżeli ktoś z Was wygra taką kamerę, to będzie miał niepowtarzalną kamerę. Nie będzie drugiej takiej kamery na świecie, bo tylko i wyłącznie do tej kamery ja zrobiłem oprogramowanie do jednego egzemplarza. Nie ma drugiego takiego egzemplarza z wgranym firmwarem. Te już oczywiście są inne kamerki, a do tej kamerki zrobiłem po prostu specjalnie firmware pod Was. Więc jeżeli ktoś wygra taką kamerę, nie będzie drugiej takiej kamery na świecie, więc dodatkowy plus. Ale o konkursie za chwilę. Jeszcze Wam pokażę komunikaty w tej kamerce, więc podłączamy sobie taką kamerkę. Zasilanie 12V standardowe. Uruchamianie systemu, proszę czekać. Łączenie z routerem, proszę czekać. Kamera została połączona. Wszystkie komunikaty w języku polskim i w tej kamerce tak samo będzie. Wszystkie komunikaty będziecie mieli w języku polskim. I dodatkowo, jak już widzieliście na dworze, tutaj w inteligentnym alarmie, działanie alarmu, sygnał dźwiękowy urządzenia, macie różne komunikaty, właśnie zrobione przeze mnie między innymi. Więc macie syrenę, szczekanie psa, jakiś system obrony bezpośredniej, to oczywiście tam wymyśliłem, wszedłeś w obszar monitorowany. To jest bardzo fajne, ponieważ jeżeli wybierzecie sobie tą opcję, wszedłeś w obszar monitorowany, to macie już komunikat z kamery. Wszedłeś w obszar monitorowany, proszę odejść, inaczej wezwę policję. Jest informacja? Jest informacja. Osoba, która do Was wejdzie, otrzyma taką informację, czyli jeżeli pójdzie dalej, no to nie jest zgodne z prawem, ponieważ otrzymała informację z kamery, jest to nagrane i macie dowód, że ta osoba została poinformowana o tym, że dany obszar jest monitorowany. I oczywiście jest tych komunikatów bardzo dużo, nie będę włączał każdego z nich. Każdy może sobie zakupić taką kamerkę na stronie ozicam.pl i pobawić się tymi komunikatami, zobaczyć, który z nich akurat wykorzysta. Jeszcze jedna rzecz. Jak już pamiętacie, wspominałem również o zmianie CMS-a na VMS. I oto jest właśnie. Ta kamerka już nie działa na CMS-ie, tylko i wyłącznie na VMS-ie. Zobaczcie sami. Zobaczcie. Dwa obiektywy, tak jak nazwaliśmy. I teraz CEM. Główny strumień, błąd otwarcia, ekstra strumień, błąd otwarcia. Na CMS-ie nie będzie ta kamerka nam działać. Natomiast na VMS-ie, jak mamy dodane, klikamy 2 razy, mamy obraz. Tak to właśnie wygląda. A na CMS-ie niestety nie działa. I teraz tak, jeżeli chodzi o konkurs, w którym do wygrania będzie ta kamerka, będzie trzeba napisać komentarz. Ale jaki komentarz? Otóż właśnie tutaj, jak wejdziecie sobie w inteligentny alarm, działanie alarmu, sygnał dźwiękowy urządzenia, czyli komunikaty nasze, które kamerka wydobywa z siebie podczas wykrycia ruchu, mamy tutaj różne komunikaty. I teraz waszym zadaniem będzie wymyśleć dany komunikat, który, jeżeli mi się spodoba, właśnie wybiorę go. Mało tego, dodam ten sygnał dźwiękowy do firmware'u tej kamerki. Tak jak tutaj widzicie, obszar monitorowany, wszedłeś w obszar monitorowany i tak dalej, i tak dalej. Czyli osoba, która wymyśli jeszcze coś innego, które naprawdę albo mnie rozbawi, albo mi się spodoba, czyli osoba, która wygra tą kamerkę, dodatkowo będzie miała swój własny dźwięk alarmowy. Oczywiście ten dźwięk alarmowy, jeżeli mi się spodoba, też musi mieć na uwadze, że będę mógł wykorzystywać w dalszych swoich kamerkach. Czyli jeżeli wymyślicie bardzo fajny dźwięk alarmowy i ja go wybiorę, to ta kamerka trafi do tej osoby. I na dzisiaj to wszystko. Dzięki za uwagę. Widzimy się w następnych filmach. Na razie, cześć.